Także cześć, witam wszystkich w filmach instruktażowych, które skierowane są dla pilotów początkujących, jak i również dla pilotów średnio zaawansowanych. I mamy za sobą pierwszy odcinek, który został już wypublikowany na YouTube. Mam nadzieję, że Wam się podobał, ale zdaję sobie z tego sprawę, że nie był to odcinek jakby idealny. Dlatego siedzimy sobie tutaj teraz wieczorem po 8 godzinie, jak już wszyscy poszli spać. I spróbujemy sobie trochę pogadać dłużej o tych podwinięciach, a dalej jakby przejdziemy znowu do części praktycznej. Większość z Was na pewno pamięta ze szkolenia podstawowego, dlaczego te paralotnie w ogóle się podwijają, ale ci, którzy nie pamiętają, to ja postaram się jakby w punktach szybko przypomnieć. Także kiedy może nas to podwinięcie spotkać? Pierwszy punkt jest taki, że możemy uzyskać to podwinięcie, kiedy wylecimy z silnego noszenia i dostaniemy się paralotnią w strugi powietrza opadającego na dół. Efektem tego jest jakby wyprzedzenie paralotni przed pilota, zmniejszenie się kątu natarcia poniżej minimalnego, gdzie dojdzie finałowo do podwinięcia bocznego lub podwinięcia czołowego. Drugi możliwy przypadek jest taki, kiedy na przykład krążymy w noszeniu, a jedna strona skrzydła leci w noszeniu, a druga strona skrzydła znajduje się w strefie duszenia. Może się tak zdarzyć. Na pewno to znacie z termiki, kiedy połówką skrzydła jesteśmy w noszeniu, a drugą połówką jesteśmy poza noszeniem. I wtedy wewnętrzna strona, która znajduje się w noszeniu, czyli na przykład lewa strona, leci na dużym kącie natarcia, a prawa strona skrzydła, która jest w duszeniu, leci na małym kącie natarcia. I wtedy tam też może dojść do podwinięcia, jeżeli nieumiejętnie przeciwdziałamy i nieumiejętnie pracujemy z sterówkami. Kiedy jeszcze może dojść do podwinięcia? Kiedy na przykład jesteśmy w spirali i ze spirali wychodzimy pomału, to możemy wlecieć w swoje własne strugi, czego efektem jest turbulencja, która może nam również zrzucić część paralotni. Kolejną turbulencję możemy spotkać na przykład, kiedy wlecimy w strugi innej paralotni, na przykład jakiegoś dużego tandemu. Tam też musimy być czujni, bo też może dojść do podwinięcia. Zabudowania. Jeżeli mamy silny wiatr gradientowy, silną termikę, porywisty wiatr i podchodzimy do lądowania, to większość pilotów zapomina o tym, że trzeba zwracać uwagę również na ukształtowanie terenu, na budynki, na kierunek wiatru itd. Wtedy też może dojść do podwinięcia. Kiedy jeszcze może dojść do podwinięcia? Kiedy na przykład próbujemy robić akrobacje podstawowe, na przykład wingovery. Wtedy wychylenia paralotni względem pilota są bardzo duże i kiedy dojdzie do odciążenia jednej strony skrzydła, to tam też może nam się duża część tego skrzydła podwinąć. Także wszystko trzeba, na wszystkie te rzeczy, o tych wszystkich rzeczach trzeba pamiętać i trzeba w jakiś sposób na nie przeciwdziałać, tak aby nasze latanie było znacznie bardziej bezpieczne. Nie wiem, czy o czymś zapomniałem, ale jeżeli zapomniałem, to na pewno możecie to gdzieś doczytać. I teraz, w jaki sposób my w ogóle możemy przeciwdziałać, aby te podwinięcia nam nie wchodziły? No i tutaj Was zasmucę, bo do tego potrzebna jest praktyka, czyli trzeba bardzo dużo po prostu latać godzin i spędzać dużo czasu w powietrzu. Pilot, który odpowiednio pracuje z sterówkami, potrafi to podwinięcie jeszcze stłumić w zarodku. Żebyście mnie zrozumieli, to szanse na stłumienie podwinięcia w zarodku poprzez poprawną pracę z sterówkami są więcej jak 80%. Także znam wielu pilotów, którzy latają od wielu lat, którzy ciągle się chwalą tym, już mi przez rok nie weszło żadne podwinięcie. I to jest prawda, bo jak patrzę również na swoje latanie, to też już od dłuższego czasu nie weszło mi jakieś podwinięcie. Tak, kiedy jeszcze może nam wejść to podwinięcie? Podwinięcie może nam wejść, właśnie, to weszło mi
No ostatnio, w pierwszym odcinku, jak samoczynnie wykonywałem podwinięcie, leciałem na tej swojej paralotni Gradient Freestyle 3, to zauważyliście na pewno na filmie, ci, którzy oglądali, że wchodzi mi kąt klapa, czyli paralotnia mi się zaczyna podwijać z drugiej strony. I takie podwinięcie wchodzi wtedy, kiedy paralotnia jest bardzo mocno obciążona i kiedy zaklapiona część skrzydła w wyniku obciążenia otwiera się bardzo dynamicznie. Powodem kątklapy może być to, że w trakcie dynamicznego otwarcia zaklapionej części skrzydła wewnątrz paralotni wytwarza się na krótko podciśnienie, co zasysa jakby cząsteczki powietrza z drugiej strony skrzydła. To może być pierwszy powód. Ja nie twierdzę, że tak było w moim przypadku akurat w zeszłym odcinku, ale jest to jeden jakby z powodów. Drugi powód może być taki, że w wyniku takiego bardzo dynamicznego podwinięcia o dużej powierzchni, o czym sobie za chwilę powiemy, dochodzi do gwałtownego spadku siły nośnej. I jeżeli ten spadek siły nośnej jest tak duży, to paralotnia bardzo dynamicznie przyspiesza na zaklapioną stronę, ale druga strona skrzydła już za tym nie nadąża, co doprowadza do tak zwanego rolowania się jakby stabila do wnętrza jakby skrzydła. To może być drugi powód. Też nie twierdzę, że tak było w moim przypadku. Trzeci powód może być taki, że po prostu lewa strona skrzydła dostaje się na minimalne kąty natarcia, ta zdrowa oczywiście, i wtedy też zwija nam się ten stabil do środka. Ale to są to jakby trzy powody, o których musicie wiedzieć, dlaczego taka kontrklapa występuje. Tak. I teraz, jeżeli wiemy już, kiedy te podwinięcia mogą wystąpić, to możemy chwilę porozmawiać o tym, w jaki sposób my musimy latać, żeby nam podwinięcia nie występowały. I teraz tak, doświadczony pilot, który lata od wielu lat, potrafi to podwinięcie stłumić jeszcze w zarodku, zanim ono wystąpi, a nawet jeżeli wystąpi, to nie będzie już ono tak groźne jak u pilota niedoświadczonego, początkującego. Także bardzo ważna jest praca sterówkami, czyli przykładowo mówiąc, jeżeli czujemy, że sterówki nam miękną, to jest to informacja o tym, że jedna ze stron skrzydła bądź całe skrzydło zamierza się przemieścić w jakimś kierunku i powinniśmy utrzymywać tamtą siłę na tych sterówkach. Także my powinniśmy cały czas aktywnie pracować tymi sterówkami. Na przykład kiedy lecimy w noszeniu i kręcimy komin w lewą stronę, to lewa strona skrzydła znajduje się w noszeniu i leci na większych kątach natarcia niż prawa strona. Jeżeli zmięknie nam teraz prawa strona skrzydła, ta, która znajduje się na przykład poza strefą noszenia, to powinniśmy ją lekko przehamować, a również asymetrycznie dostosować obciążenie po lewej stronie skrzydła, czyli tą drugą sterówkę, trochę podnieść do góry. Także nie chodzi tutaj tylko o pracę sterówkami w takim zakresie, ale chodzi również o pracę sterówkami w takim zakresie. Także o tym też musicie wiedzieć. Uprząż przekazuje nam również bardzo dużo informacji. Jeżeli czujecie jakby taką dziurę po jednej ze stron uprzęży, to jest to informacja, która powstaje na krótko przed wystąpieniem podwinięcia i wtedy też musicie odpowiednio na to zareagować poprzez przyhamowanie odpowiedniej strony skrzydła i przeniesienie ciężaru ciała na odpowiednią stronę skrzydła, czyli na tą, gdzie występuje po prostu obciążenie. Jeżeli linia horyzontu też przekazuje nam jakieś informacje, jeżeli linia horyzontu podnosi się do góry, to znaczy, że paralotnia zaczyna nas wyprzedzać. Jeżeli linia horyzontu idzie nam na dół, to oznacza, że paralotnia znajduje się za naszymi plecami, również nacisk na siedzisko uprzęży też rośnie. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli będziemy patrzeć cały czas w tą paralotnię, to my i tak nigdy się nie dowiemy o tym, jaki występuje tam kąt natarcia, jaki jest duży, czy jest mały, czy duży i tak dalej.
Dzieje się tak dlatego, że my cały czas jesteśmy jakby pod kątem prostym ułożeni względem skrzydła. Także nie ma sensu, żebyście latali cały czas wpatrzeni w to skrzydło. Naprawdę nic tam nie zobaczycie. Trzeba się zająć obserwowaniem kierunku lotu i innych paralotni dookoła, tak żebyśmy się z kimś nie zderzyli w powietrzu. Tak. Także wiemy już, że potrzebna jest wprawa i duża ilość godzin jakby lataniu w termice, żebyśmy się nauczyli przeciwdziałać i odpowiednio pracować tymi sterówkami. Dlatego możemy sobie powiedzieć o tych podwinięciach jeszcze coś więcej. Podwinięcie podwinięciu nie jest równe. Klapa klapie nie jest równa. Mam tutaj na myśli to, że podwinięcie 50% o małej powierzchni jest znacznie mniej niebezpieczne niż podwinięcie 50% o dużej powierzchni. O co tutaj chodzi? Małym podwinięciem 50% o małej powierzchni nazywam tutaj takie podwinięcie, kiedy zawija nam się w zasadzie tylko krawędź jakby natarcia. I takie podwinięcie jest niegroźne, ponieważ tam nie ma dużego oporu czołowego. Tam dużo nam tej siły nośnej nie zniknie, jeżeli wejdzie nam takie 50% podwinięcie o małej powierzchni. Często jest tak, że takie podwinięcie wchodzi i od razu się wypełnia, czyli jest strzał, wy nawet nie zdążycie spojrzeć do góry, a paralotnia już jest zregenerowana i leci. Nie dochodzi nawet do utraty kierunku. Natomiast sytuacja się trochę bardziej komplikuje, jeżeli w silnej turbulencji wejdzie Wam naprawdę duże podwinięcie o dużej powierzchni, czyli podwinięcie od całej krawędzi natarcia do połowy skrzydła, aż po krawędź spływu. Kiedy tak cała praktycznie połówka nam spadnie w dół i oprze się o liny tutaj naszego skrzydła. Problem polega na tym, że wtedy wytwarza się bardzo duży opór czołowy i dochodzi do totalnego zaniku prędkości postępowej po jednej stronie skrzydła. W efekcie czego cały układ w wahadle przechyla się na bok, pilot siłą odśrodkową jest wyrzucony na zewnętrzną stronę, tą zdrową, i cały układ przyspiesza. I jeżeli do tego dodamy jeszcze tą zdrową stronę, kiedy będzie leciała na minimalnych kątach natarcia, to mamy wszystkie składowe, wszystkie czynniki, abyśmy uzyskali bardzo groźne podwinięcie o dużej powierzchni z silną rotacją, którą jest ciężko zatrzymać. Drugi problem jest taki, że tego rodzaju podwinięcia są bardzo niebezpieczne na paralotniach wyższej klasy i szczególnie u pilotów, którzy latają z kokonami. Problemem jest ten kokon. Kokon tworzy dodatkowy moment duży bezwładności pod paralotnią. Jeżeli gwałtownie dochodzi do zaniku siły nośnej po jednej stronie skrzydła i cała paralotnia zacznie nam się rozpędzać w tą jedną stronę, to pilot często nie nadąża ciałem pod tą paralotnią, w efekcie czego uzyskuje skręcenie w taśmach, czyli twist, co niejednokrotnie kończy się po prostu rzuceniem zapasu, jeżeli nie mamy wysokości. Także musicie o tym wiedzieć, że są jakby dwa rodzaje tych podwinięć. Podwinięcie o małej powierzchni i podwinięcie o dużej powierzchni. I tak, w jaki sposób wyprowadzić podwinięcie o małej powierzchni? Podwinięcie o małej powierzchni, jeżeli nam wejdzie, to tutaj nie mamy za dużo do roboty. Wystarczy często tylko przenieść ciężar ciała na zdrową stronę i paralotnia sama się zregeneruje praktycznie bez utraty kierunku i polecimy do przodu. Natomiast w momencie, kiedy mamy podwinięcie boczne o dużej powierzchni, tam jest i mamy ten kokon, lub nie mamy kokonu, wszystko jedno, ale jeżeli mamy kokon, to tym bardziej tam najważniejsze jest to, żeby chwilę poczekać i iść z tym skrzydłem na tą zaklapioną stronę. Poddać się chwilę temu. Tam trzeba naprawdę chwilę poczekać, w innym przypadku będzie jeszcze gorzej, jeżeli mamy dynamiczne skrzydło. Możecie mi wierzyć, testowałem wiele razy. I
Trzeba chwilę poczekać, aż ta paralotnia zejdzie z kierunku i dopiero wtedy przenieść ciężar ciała na zdrową stronę i zacząć hamować z czuciem oczywiście, tak żeby nie przeciągnąć zdrowej strony skrzydła i wracać stopniowo na kierunek, w którym lecieliśmy początkowo. Tam trzeba również nie nadreagować tą sterówką, która dotyczy tej zdrowej strony skrzydła, bo jeżeli ta zdrowa strona skrzydła leci na dużym kącie natarcia, to ma również prawdopodobnie na początku mniejszą prędkość, co oznacza, że moglibyśmy łatwo to przeciągnąć. Dlatego jeżeli wchodzi nam takie podwinięcie o dużej powierzchni, trzeba chwilę poczekać i spokojnie zareagować ciałem i dopiero wtedy przehamować tą zdrową stronę, zatrzymać rotację i spróbować wrócić na kierunek. Oczywiście trzeba podkreślić to, że jeżeli mamy skręcenie w taśmach, nie mamy wysokości, mamy podwinięcie takie duże, że cały układ nam rotuje w kierunku ziemi, nie potrafimy sobie z tym poradzić albo nawet nie chcemy ryzykować, to po prostu rzucamy zapas i staramy się rozwiązać całą sytuację. O zapasie film będzie później, także mam nadzieję, że jeszcze do tego dojdziemy. Być może to wszystko brzmi skomplikowanie, o czym teraz mówię, bądź nie wiem. Być może dla jednych to będzie oczywiste, dla innych pewnie nie. Zasada jest taka, że te podwinięcia po prostu trzeba trenować na tej swojej paralotni, a przynajmniej kilka razy je wykonać, żeby zobaczyć, jak ta paralotnia na nie reaguje. Dlatego pierwszy odcinek był o tym tylko, w którym chciałem pokazać, w jaki sposób prawidłowo można zrzucić sobie tą połówkę. No i chciałem pokazać, że nawet na skrzydle bardziej wymagającym no tak naprawdę nic się nie dzieje, jeżeli traktujemy sprawę ze zrozumieniem. Zdaję sobie z tego sprawę, że moje skrzydło nie jest idealne do pokazywania jakichkolwiek innych figur, ponieważ drogi sterowania są bardzo krótkie. Dlatego praktykę w dzisiejszym odcinku i w kolejnych kilku następnych odcinkach wykonamy na skrzydle rekreacyjnym. Tak, fronsztal. Spróbuję coś powiedzieć o tym fronsztalu, bo będziemy go wykonywać również. U tego fronsztala trzeba zapamiętać kilka ważnych rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że dzieli się on również na fronsztal o małej i dużej powierzchni, tak samo jak u podwinięć bocznych, i ten, który nam wejdzie o małej powierzchni, no jest mniej niebezpieczny. Często jest tak, że wy znowu nie zdążycie nawet zauważyć, coś tam zaszeleści, otworzy się i paralotnia leci jak gdyby nigdy nic. Ale jeżeli wlecicie do jakiejś turbulencji na speedzie, to wejdzie Wam fronsztal bardzo masywny o dużej powierzchni na całej długości krawędzi natarcia. Jeżeli wejdzie Wam taki fronsztal, to wierzcie mi, że zdążycie zauważyć, że tam Wam coś weszło. I złota zasada jest taka, że po takim fronsztalu nigdy nie hamujemy paralotni. Naprawdę nigdy. Dlaczego? Dlatego, że po takim fronsztalu dochodzi do drastycznego spadku prędkości postępowej w wyniku oporów, jakie powstają na krawędzi natarcia. Znaczy krawędź natarcia powoduje tak duże opory, że po prostu cała czasza przestaje lecieć, a my mamy jeszcze chwilę bezwładności i my się nie zatrzymamy. Nasze 100 kg się nie zatrzyma od razu, natomiast ta paralotnia się zatrzyma i dostanie się chwilę nawet za nasze plecy. Więc w tym momencie, jeżeli byśmy zaciągnęli sterówki, co często piloci robią, bo widziałem wiele takich wypadków, gdzie po fronsztalu pilot rzucał zapas, bo dostał się do spadochronowania, przeciągnięcia, nie wiem, kaskady i tak dalej, ponieważ sam sobie to wywołał, on po prostu nadrogował. Ja wiem, że to tak się może łatwo mówi, ale większość pilotów się po prostu wystraszy bardzo, jeżeli spadnie, jeżeli zdmuchnie Wam całe skrzydło z nad głowy. I w efekcie tego piloci po prostu znowu nadreagują, czyli oni chcą otworzyć tą paralotnię i starają się wypompować tego fronsztala, ale to niczemu nie pomoże, bo ta paralotnia już nie leci. My musimy zrobić to tak, żeby ona odzyskała prędkość, zregenerowała się, otworzyła się chociaż trochę i zaczęła lecieć z powrotem do przodu. Skrzydła wyższej klasy nie otwierają się tak od razu samoczynnie po bardzo dużym fronsztalu i tam potrzebny jest czas. Tam trzeba po prostu podnieść ręce do góry i dać tej paralotni się chwilę zregenerować, tak żeby odzyskała swoją prędkość.
Także to jest pierwsza jakby złota zasada, czyli nie hamujemy w ogóle paralotni po bardzo dużym fronsztalu. Kiedy hamujemy paralotnie po fronsztalu? Paralotnie trzeba hamować po fronsztalu w momencie, kiedy mamy taki nietypowy fronsztal, czyli większy opór czołowy występuje na środku płata naszej paralotni, a uszy naszej paralotni, mają mniejsze opory i walą do przodu. I w efekcie tego pojawia nam się tak zwany motyl po fronsztalu. Jeżeli widzimy taką sytuację, że środek paralotni jest podwinięty, znaczy krawędź natarcia w środku jest podwinięta, a uszy skrzydła walą przed nas, tak często się dzieje na paralotniach wyższej klasy, o większym wydłużeniu. Wtedy musimy w ten sposób zapompować sterowkami i podnieść je z powrotem do góry. Chodzi o to, żeby przeciwdziałać temu, żeby te uszy się spotkały z przodu i zaplątały nam się w liny z drugiej strony, czego rezultatem będzie krawat. W ten sposób się przed takim krawatem możecie obronić, ale musi być spełnionych kilka faktorów. Musicie to widzieć, musicie wiedzieć, że te uszy walą przed Was do przodu, musicie po prostu zaobserwować tą sytuację. Jeżeli nie zdążycie na to nawet spojrzeć, to Wy nawet nie zdążycie zrobić w ten sposób tak z sterówkami, a to jedno lub drugie ucho na paralotni o większym wydłużeniu już będzie Wam tam wisiało. Także jeżeli uszy skrzydła nie idą, to ręce mamy do góry i czekamy, aż ta paralotnia się zregeneruje, ten fronsztal się otworzy i odzyska prędkość. Jeżeli widzimy, że robi nam się z tego motyl i centropłat skrzydła jakby cofa się lekko do tyłu, a uszy walą do przodu, to wtedy trzeba płynnie sterówkami zahamować to i odpuścić je z powrotem do góry. Także to są jakby dwie złote zasady we fronsztalu. Tak, trzeba powiedzieć jeszcze to, że jeżeli przedobrzycie z tym hamowaniem, kiedy uszy tego skrzydła idą do przodu, to znowu przeciągniecie tą paralotnię i dostaniecie się do spadochronowania, przeciągnięcia, nie wiem, negatywki, czy jakieś tam pseudokaskady. Także znowu chciałbym jeszcze na koniec podkreślić, że ten fronsztal to jest, że najczęstszym błędem pilotów jest to, że po tym fronsztalu oni po prostu starają się za wszelką cenę wypompować tą paralotnię i pomóc jej w otwarciu, co jest po prostu błędem. Także to tyle w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o teorię. Mamy już praktycznie noc, także jutro spróbuję sobie parę figur znowu wykonać. Tak, dzisiaj jesteśmy w powietrzu, znowu nad Jaworowym, ale już zupełnie na innym skrzydle. Skrzydło szkolne Gradient Bright 5, przeznaczone dla początkujących pilotów. Dlatego powinno być wszystko dużo lepiej widać w porównaniu do mojego skrzydła, które jest skrzydłem freestyle'owym i jest bardzo mocno obciążone. Jest bardzo wcześnie, jest godzina 9:20, ale już możemy chyba jakieś noszenia kręcić. Powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczony, jak dobrze to kręci termikę. To jest skrzydło do bodajże 105 kg. Moja masa startowa całkowita jest chyba w tej chwili 95 kg albo 98 kg. I o 9:20 rano nie mam żadnych problemów, żeby wyjeżdżać nad szczyt Jaworowego. Tak, polecimy sobie trochę do przodu, bo mamy już dość dużo wysokości rano, zrobione bardzo ładnie. O, jak tutaj przeleciał. No i wczoraj sobie mówiliśmy o tym frontstalu, także możemy sobie spróbować dzisiaj go wykonać.
Dwie złote zasady znacie. Po frontalu nie hamujemy paralotni, ponieważ dochodzi do drastycznego spadku prędkości postępowej. Także trzeba dać skrzydłu szansę na to, żeby się otworzyło po frontalu i poleciało dalej do przodu. Druga zasada jest taka, że na skrzydłach wyższej klasy, które mają znacznie większe wydłużenie niż moje, ja mam w tej chwili skrzydło rekreacyjne o wydłużeniu około 5 czy 5 bodajże, tamten motyl po frontalu może wejść, w zależności od tego, jaki ten frontal zostanie wywołany. Tak. I teraz tak, lecimy sobie po prędkości trymowej. Ciało musi mieć na środku uprzęży, nogi skrzyżowane pod deską uprzęży. Jeżeli chcemy sobie ten frontal wywołać, to trzymamy sterówki w ten sposób. Łapiemy obie taśmy A' i A i dynamicznie to ciągniemy. Tak. Widzicie, uciekła mi prawa sterówka, dlatego ja sobie ją tutaj przełożę i spróbujemy to zrobić jeszcze raz. Ciągniemy obie taśmy A i A'. Uwaga! Tak, i obserwujemy reakcję skrzydła. To jest ćwiczenie drugie w naszym lataniu. Podobnie jak w pierwszym odcinku ćwiczyliśmy podwinięcia, to głównie tutaj chodzi w tym ćwiczeniu o to, na skrzydle rekreacyjnym, aby zapoznać się z reakcją skrzydła na to czołowe podwinięcie i tak, żeby jak najwięcej informacji zostało nam w głowie na przyszłość. Jeżeli bym pociągnął tylko i wyłącznie taśmy rzędu A, ale A' już zostawił, to zobaczycie, że na moim skrzydle stabile będą leciały cały czas, a podwinie się tylko jakby środek krawędzi natarcia, aż po kraje stabilu. Uwaga! Widzicie? Nic nie robię, nie hamuję skrzydła, ale widzicie, że ten frontal po motylu może Wam wejść w zależności od konstrukcji skrzydła i załamywania się krawędzi natarcia. Wykonam to jeszcze raz, żebyście mogli w zwolnionym tempie później zobaczyć. Uwaga! Tak. Jeżeli sobie pociągniemy teraz obie jeszcze raz taśmy. Uwaga! Hop. Tak, nie hamujemy skrzydła, jak zwykle mi się wiśnie. Mam często problem, że gdzieś mi się tutaj coś zaplącze, także zwracajcie na to uwagę, żebyście czasem nie zaczęli hamować paralotni, nie wykonali jakiegoś błędu. Tak, możemy sobie teraz przećwiczyć jeszcze raz tą połówkę z kontrolą kierunku. Lecę po prędkości trymowej. Żeby to zrobić, muszę siedzieć na środku uprzęży. Tu mnie chodzi nam o to, żeby przetrenować chwilową utratę kierunku, ale później bez nadreakcji pilota spróbować zatrzymać utratę kierunku i wrócić na kierunek, w którym lecieliśmy na początku. Także ja postaram się to pokazać, w jaki sposób to zrobić. Tam trzeba chwilę poczekać. I tak samo jak mówiłem o tych kokonach na skrzydłach bardzo wysokiej klasy, o dużym wydłużeniu, tam jest dość duża bezwładność po tym, jak wejdzie takie podwinięcie boczne o bardzo dużej powierzchni i moglibyśmy uzyskać skręcenie w taśmach, jeżeli chwilę się temu nie poddamy. Także uwaga, łapię obie taśmy A, ciągnę, czekam aż skrzydło zejdzie z kierunku i zatrzymuję utratę kierunku i wracam z powrotem. Trochę za słabo to pociągnąłem, tam mi jakaś tam duża strasznie nie weszła, także spróbuję to zrobić jeszcze raz. Uwaga. Stop. Teraz do ciała i hamuję lekko lewą stronę i wracam na kierunek. Tak, wszystko mi się wypełnia. I mogę jeszcze raz sobie spróbować to zrobić. Także chwilę pozwalam, aż to zejdzie z kierunku i dopiero po chwili przenoszę ciężar ciała na lewą stronę i zaczynam lekko hamować lewą stronę skrzydła. Ważne jest tam, żeby nie nadreagować. Uwaga. Spróbuję sobie to zrobić, poczekam aż będzie trochę spokojniejszy w powietrzu i hop, hamujemy lewą stronę i wracamy na kierunek. Tak, teraz możemy sobie przećwiczyć jeszcze połówkę z kontrolą kierunku, uwaga,
Tak przeczytujemy i wracamy na kierunek. Tak. I wypuszczamy. Skrzydło nam się regeneruje. Wrócimy teraz. Spróbuję Wam to jeszcze raz pokazać, w jaki sposób przetrenować sobie tą połówkę z kontrolą kierunku. Także siedzimy na środku uprzęży, lecimy po prędkości filmowej i łapiemy obie taśmy A' i A, jeżeli mamy rozdzielone. Także tą stronę nie mamy zahamowaną. Poczekamy chwilę, aż to spadnie. Musimy nauczyć się zatrzymywać tą utratę kierunku. Także ja zaciągnę, chwilę ciałem zostanę po zaklapionej stronie i w pewnym momencie dopiero zatrzymam utratę kierunku. Uwaga! Tak, teraz przenoszę ciężar ciała i wracam na stronę niezaklapioną.